Cześć wszystkim. Powiedzieć, że nie było mnie tu chwilę, to trochę jak nie powiedzieć nic. Ale poza tym, że bardzo dużo rzeczy w moim życiu działo się ostatnio, co zresztą nie jest żadną nowością, to musiałam sobie wiele spraw przemyśleć, ustalić na nowo priorytety i zaplanować to wszystko. A szczerze mówiąc, często mam tendencję do brania sobie na barki zbyt dużo. Dlatego musiałam zrezygnować z kilku rzeczy, które mimo, że sprawiają mi przyjemność w danym momencie, to mogą chwilę poczekać. No i niestety YouTube okazał się jedną z tych rzeczy, ale już wracam i mam nadzieję, że na dobre. I dzisiaj chcę Was zabrać na dzień ze mną. Dzień z pracy w Paryżu. Dzień z pracy w domu z home office w Paryżu. No, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że nie zapomniałem, jak się to robi i że nadal znajdzie się tam kilka osób z moich znajomych, którzy zajrzą i będą chcieli się dowiedzieć, co u mnie. No, także zapraszam. Swoją drogą, oto update z tego, jak chwilowo wygląda moja skóra. Powiedziałabym, że całkiem dobrze. Jak na to, jak potrafię wyglądać, to uważam, że jest bardzo, bardzo dobrze. Ale to, jakie zmiany wprowadziłam w mojej pielęgnacji, opowiem Wam w innym filmie. Jest chwilowo 8:33, a plan mamy taki. Teraz chcę chwileczkę ogarnąć w kuchni, dlatego że wczoraj wieczorem po boksie byłam zbyt zmęczona. Potem siadamy trochę do pracy. O 12:30 mam jogę, a potem idę zaopiekować się kotkiem, którego dostałam pod swoją opiekę na 2 tygodnie, gdy nasi znajomi pojechali na Sycylię. I pewnie popołudnie spędzę pracując stamtąd. W kuchni jest już względny porządek, ale problem jest taki, że musimy wymyślić coś na śniadanie. A w tym tygodniu nie zrobiłam zakupów, dlatego musimy działać tylko z tym, co jest chwilowo w lodówce. A w lodówce trochę wieje wiatr. Więc myślę, co tu wykombinować. Ale chyba wiem. Przy okazji nie patrzcie się na moje paznokcie, ale są króciutkie. Robię sobie tymczasową przerwę od hybryd, dlatego że widziałam, że te paznokcie robią mi się coraz słabsze. Drogą ostatnio jak byłam w Polsce, to kupiłam sobie taką granolę w Rossmanie z One Day More i powiem, że bardzo polecam. Jest przepyszna. Nie jest tak słodka jak wszystkie takie chamskie granole ze sklepu i ma fajny skład. No nadal jest kaloryczna, no bo to jednak granola. Ta akurat jest czeko-skład, ale widziałam, że była też proteinowa i było kilka innych smaków, więc pewnie każdy sobie coś znajdzie. Więc bardzo polecam. Dobra, zrobiłam szybki make-up, uczesałam włosy, jestem już w stroju na siłkę i teraz siadamy do pracy. Jest 9:30, więc mamy jakieś 3 godzinki pracy, zanim musimy wyruszać na zajęcia. Nie wiem, czy widzicie mnie całą, ale tak prezentuje się dzisiaj mój outfit na siłkę. Razem ze skarpetkami, nie ta noga, razem ze skarpetkami w wikingi, które dostałam od babci. No i co? Siadamy do pracy. W najmowanym mieszkaniu. Obok leży jego współlokator ze skręconym karkiem.
W łazience policja znajduje czarnego miniaturowego pudla utopionego w 2007 roku. W rzece Hudson i w pobliżu World Trade Center policja znajdzie łącznie fragmenty ciał 5 mężczyzn ukrytych w worki na śmieci. W Paryżu zrobiło się ostatnio bardzo zimno, więc musiałam nałożyć sweterek, bo oczywiście nasze mieszkania i budynki ogólnie tutaj są bardzo stare i przez to są bardzo kiepsko ocieplone, ale to, co słyszycie w tle, to czajniczek i zrobimy sobie jeszcze herbatę. A przez to, że właśnie na te moje problemy skórne, włosowe i tak dalej działam, jak widzicie zresztą, na wszystkich frontach, a przynajmniej staram się działać na wszystkich frontach, to zaczęłam też pić mix ziół zamiast takiej normalnej herbaty, które teoretycznie są znane z właśnie super działania na porost włosów i tak dalej. I poczekajcie chwilę. Tak, to są wszystkie moje zioła, które przywiozłam swoją drogą z Maroka, ale dzisiaj i ogólnie na sprawy włosowe piję głównie dwie rzeczy. Jedną z tych rzeczy jest oczywiście pokrzywa. Nie muszę tego tłumaczyć, każdy wie, że pokrzywa jest super na włosy. A drugą rzeczą, i to jest coś, czego nie wiedziałam i poleciła mi to mama z Jeda, jest moringa. Moringa to jest właśnie takie zioło, na którego temat musiałam sama trochę poczytać, bo nie byłam pewna, co to właściwie jest. Dwie właściwości, które pamiętam, to, że przy dłuższym piciu może obniżać poziom cukru we krwi, no i działa spoko na porost włosów, więc pijemy. Brat Jeda był w tym roku o Jezu, w ubiegłym roku, no tak, na Mistrzostwach Świata w Katarze i przywiózł mi, to jest oud, czyli perfumy arabskie, te akurat są w olejku. Pachną przepięknie, ale to jest taki zapach, który naprawdę albo się lubi, albo nienawidzi, bo jest bardzo ciężki, taki bardzo kadzidlany. Ja nie powiem, zimą uwielbiam pachnieć jak stara katedra, więc ja uwielbiam ten zapach. Ale no tak jak mówię, nie jest to dla każdego. Mam też taki zapach z Guerlain, który dostałam na ubiegłe urodziny od Zjeda i on też jest właśnie na bazie oud i też jest bardzo ciężki, bardzo kadzidlany i on też bardzo mi się podoba, ale zdecydowanie jest to zapach na zimę. Dobra, lecimy już, ale oczywiście jestem w niedoczasie, więc muszę się trochę pospieszyć, bo bardzo nie lubię się spóźniać, a jakoś wyjątkowo ostatnio pociągi... O Jezu, leci jakiś helikopter, sorry za ten hałas. Ale wyjątkowo jakoś pociągi są w mega dziwnych godzinach, więc teraz albo miałabym pociąg o 12 i będę chwilę przed czasem, albo 15 minut później i będę już po czasie, więc z racji tego, że jestem człowiekiem bardzo punktualnym, a przynajmniej staram się być, to zdecydowanie wybieram tą opcję przed czasem. No i jak widzicie, Paryż w ostatnich dniach, ten cały tydzień jest po prostu tak słoneczny. Każdego dnia wychodzę i po prostu korzystam z tych chwil, bo po całej zimie, no nie powiem, brakuje mi tego uczucia promieni na twarzy.
założony. Skończyłam właśnie jogę. Po drodze jeszcze zaopatrzyłam się w dzisiejszy lunch. Co za zajebista w ogóle yoga. Cóż za zajęcia. W zasadzie jestem bardzo zmęczona, ale tak bez uronienia kropli potu. Mnóstwo ćwiczeń, które paliły mnie w nóżki. Bardzo zadowolona jestem. No i bardzo spoko koleś też, który dużo rzeczy wyjaśnia, koryguje, ciągle chodzi, krąży wokół wszystkich ludzi na zajęciach. Na pewno wrócę na te zajęcia. No a teraz lecimy do kotka. Idziemy nakarmić tą małą bestię. Wchodzimy na 4. piętro. Stare francuskie budownictwo again. Nigdy nie ma windy. Za to są piękne widoczki. Zaraz wam pokażę. Cześć, Niunia. Cześć, kochanie. Cześć. Cześć, Niunia. Cześć. Co? Cześć. Dawaj dupsona do podrapania. Co? Dajemy jeść? No to czekaj. Pierwsza rzecz, którą robię i nawet nie zdejmuję kurtki, to jedzonko dla kotka. Oczywiście. Biedna. Jadłeś wczoraj o 19, nie minęło aż tyle czasu, nie udawaj, dobra? Głodny kocieł. No już ci nie przeszkadzam. Boże, jakie jest tu świetne światło do kręcenia. Dobra, dotarłam. Lekka obsuwa czasowa, ale tak 10 minut do wybaczenia. Mój komputer postanowił się aktualizować teraz, więc akurat w międzyczasie sobie zjem. Kupiłam sobie sałatkę, o której myślałam, od kiedy ostatni raz ją spróbowałam. Poczekajcie. O Jezu, wygląda tak dobrze. Jest to sałatka z mango, z pieczoną taką roasted. Roasted to jest co? Grillowana. Papryka z mozzarellą, z sosem, ogólnie z pomidorkami. Te pomidorki też były przepyszne. Nie wiem, czy mówiłam awokado. Orzeszki piniowe. No jest sztos. Aczkolwiek jednej rzeczy mi w niej oczywiście brakuje i są to węgle. Więc zaszłam jeszcze po drodze do piekarni i kupiłam sobie też takiego oto farfocla z papryką. No i co? Jemy! Jest dokładnie tak dobre, jak pamiętałam. O słodziaku, trapuj się, no trapuj. I lecimy dalej do pracy. No dobra. O Jezu, jak się świecę. Skończyłam już na dzisiaj pracę. Jest godzina 18. Przepraszam. 20. Teraz jeszcze posiedzę sobie tutaj z kocurkiem, który grzeje mi nogi.
I poczekam, aż Zjed kończy pracę i potem razem pojedziemy sobie do naszego domku na przedmieście. A teraz czeka na mnie ostatni odcinek Lekkostronniczych. Dobra, właśnie wyszliśmy do domu, spotkałam się ze Zjedem po drodze na dworcu. Jeszcze zeszliśmy po deserek, bo miałam ogromną ochotę na coś słodkiego dzisiaj. Właśnie sprawdziłam kalendarz, bo jakoś tak dziwnie chodziły za mną słodycze. No i 4 dni do okresu, więc wszystko już rozumiem. Ale najpierw oczywiście jakiś obiadek, a dzisiaj, zaraz zobaczymy, co jest dzisiaj w jadłospisie. Dzisiaj w jadłospisie mamy hachis parmentier, to jest taka francuska zapiekanka. Z reguły klasycznie jest z pire z ziemniaków, ale tym razem w naszym takim à la cateringu, który sobie zamawiamy, to nie są gotowe dania, tylko to są po prostu odmierzone składniki na dania. Jest wariacja tej potrawy z dynią, więc może być bardzo, bardzo dobre. Także działamy. Wracając do naszej rozmowy z... O! Czosnek. Wracając do naszej rozmowy z rana, o tym, gdy mówiłam, że musiałam sobie przemyśleć trochę rzeczy, poustawiać sobie odpowiednio priorytety i tak dalej, to ostatnio oglądałam film na kanale Psycholożka. Nie wiem, czy kojarzycie. Jeżeli kojarzycie, to super. Jeżeli nie, to bardzo, bardzo zachęcam, bo dziewczyna ma niesamowitą wiedzę, opowiada o różnych aspektach psychologicznych, trendach i wielu innych w bardzo przystępny sposób. I był właśnie odcinek o That Girl. Jeżeli nie wiecie, co to jest That Girl, to bardzo skrótowo mówiąc, That Girl to jest dziewczyna, która wstaje codziennie rano, ćwiczy, je zdrowo, bla 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 bla. Jest zawsze w formie, zawsze fit, zawsze wygląda pięknie, zawsze ma czas na wszystko, zawsze wszystko jej wychodzi, zawsze jest zmotywowana. I mimo tego, że uważam się za dość świadomą osobę, po obejrzeniu tego filmu przekonałam się, że ja również padłam trochę ofiarą tego trendu, trochę wpadłam w pułapkę, ponieważ z jednej strony nagrywanie na YouTube'a sprawiało mi bardzo wiele przyjemności. Nagrywanie, edytowanie, cały proces kreatywny, myślenie na temat następnych odcinków. Z drugiej strony czułam się wiecznie sfrustrowana, dlatego że rzeczy nie wyglądały tak, jakbym chciała, nie były perfekcyjne, nie były idealne, o Jezu, muszę to umyć. Przecież wszystkie te That Girl w internecie mają wspaniałe życie, mają piękne mieszkanie, zawsze mogą sobie na wszystko pozwolić, zawsze wychodzi im wstawanie rano, zawsze żyją w czystym mieszkaniu, które wygląda jak z artykułów Vogue'u. I przez to miałam takie poczucie, że Boże, jeżeli ludzie mają dostęp na tej platformie do takich kanałów właśnie, które mają już milionowe zasięgi, to dlaczego mieliby przyjść i zwrócić jakąkolwiek uwagę na mnie? I to właśnie sprawiło, że przez prawie 2 miesiące na moim kanale był taki przestój, mimo że nadal uważam, że jest to naprawdę jest super, super sprawa. Bardzo lubię to robić, ale po obejrzeniu tego właśnie filmu, o którym Wam mówiłam, i który właśnie ukazuje takie w zasadzie ukryte niebezpieczeństwa takiego trendu jak That Girl, postanowiłam sobie, że chyba chcę sobie dać jeszcze jedną szansę
To znaczy, ja nigdy nie porzuciłam tego pomysłu tak na stałe, tylko cały czas wymawiałam się zwyczajnie brakiem czasu, ale stwierdziłam właśnie, że chcę spróbować jeszcze raz, ale właśnie podejść do tego z dużo większym luzem. Jeżeli mam bałagan w mieszkaniu, tak jak miałam go rano i zresztą nadal mam, to nie będę tego na siłę i jakby sztucznie sprzątać, bo moje mieszkanie czasami jest czyściutkie i piękne, a czasami jest w nim bałagan i jakby nie ma w tym nic dziwnego i wcale nie muszę sobie pluć w brodę i zarzucać, że kto w ogóle będzie chciał obejrzeć mieszkanie, w którym panuje rozgardiaż. No, więc to były moje przemyślenia w związku z tym. Będę teraz nagrywać i będę patrzeć i eksplorować, co kryje mi się w tej głowie. A tymczasem kończymy już z krojeniem dyni. Zaraz przechodzimy do ziemniaczków i będziemy to wszystko gotować.